Czy wiecie, że Ford Explorer został uznany jako pierwszy samochód elektryczny, który oficjalnie okrążył Ziemię w marcu 2024 roku? Trasa przebiegała przez 6 kontynentów, 27 krajów, a pokonany dystans wyniósł prawie 30 000 km. Zapraszam na test. Ford Explorer korzysta z platformy Volkswagena MEB i ma dużo wspólnych elementów nadwozia oraz technologii. W skrócie można powiedzieć, że jest spokrewniony m.in. z Volkswagenem ID.4, ID.5, Skodą Elroq oraz Skodą Enyaq. Pomimo pokrewieństwa, Ford jednak w znaczący sposób odróżnia się od samochodów Volkswagena i Skody. Długość auta wynosi około 447 cm, rozstaw osi to około 277 cm. Prześwit jest zależny od wersji napędowej oraz wyposażenia. W naszym wypadku jest to wersja wyposażenia premium z napędem na 4 koła, czyli nieobciążony pojazd ma prześwit około 20 cm, co jest całkiem dużą wartością w tym segmencie. Moim zdaniem miłą niespodzianką jest ten metalizowany lakier, który jest oferowany w standardzie. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie ten lakier oraz czy podoba się Wam stylistyka. Dajcie też znać, który lakier z gamy wybralibyście dla siebie. Standard wyposażenia wersji premium obejmuje też duże, jak na ten samochód, bo 20-calowe felgi. W naszym przypadku opony mają natomiast rozmiar 255 na 45 R20. Na plus jest szeroka plastikowa osłona w dolnej części drzwi, która może ochronić na parkingu przed uszkodzeniami. Po otwarciu drzwi część progu nie jest osłonięta, co może mieć pewne znaczenie właśnie podczas takiej pogody. Za chwilę sprawdzę, jakiej grubości jest powłoka lakiernicza oraz czy Ford Explorer ma ocynkowane blachy. W międzyczasie sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie po kliknięciu lubię to. Z góry dziękuję za polubienia i podbicia. Zerknijcie teraz, co pokazują moje pomiary. 70 ocynk. 30 ocynk. 120 ocynk. Wszystkie elementy zewnętrzne karoserii, które sprawdziłem, były ocynkowane, a grubość powłoki lakierniczej wynosiła od 110 do 140 mikronów. Okolice progów oraz słupków też były ocynkowane i tam grubość wynosiła od 80 do 90 mikronów. Sprawdziłem też metalowe elementy pod podłogą bagażnika. Każdy pomiar, który udało mi się wykonać, wykazał, że blachy są ocynkowane, a powłoka lakiernicza wynosi od 30 do 40 mikronów. Tak podsumowując, każdy element, który udało mi się sprawdzić, był ocynkowany, nawet jeśli to były elementy, które wydawały się mało istotne. Brawa dla Forda, zabezpieczenie blach wygląda wzorowo. Ford Explorer w testach bezpieczeństwa z 2024 roku uzyskał maksymalną ocenę 5 gwiazdek. Najwyżej, bo na 89% oceniono bezpieczeństwo dorosłych. Na filmie widać, że konstrukcja samochodu oraz poduszki bezpieczeństwa dają solidne zabezpieczenie podczas wypadku. Ochrona pieszych i rowerzystów została oceniona na 80%. Nie jest to zły wynik, ale podczas ograniczonej widoczności nocą można jednak zauważyć małe problemy.
Explorer jest oferowany z pojedynczym silnikiem elektrycznym i napędem na tylne koła lub dwusilnikowym napędem na wszystkie koła, tak jak w naszej wersji. Napęd na 4 koła jest dostępny tylko w najmocniejszej wersji o mocy 340 koni mechanicznych. Katalogowo samochód przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w czasie 5,3 sekundy. Ja nawet odrobinkę pobiłem ten wynik, uzyskując 5,28 sekundy. Doskonale wypada też elastyczność w zakresie 80-120 km na godzinę. W moim teście uzyskałem 3,52 sekundy. Oba testy przyspieszania wykonane były na oponach zimowych w temperaturze plus 1 stopień Celsjusza. Dla porównania, w elektrycznym Volvo EX90 o mocy 517 koni w teście elastyczności w tym samym zakresie osiągnąłem 3,32 sekundy. Obecnie wszystkie wersje samochodu wykorzystują akumulator niklowo-manganowo-kobaltowy, czyli w skrócie NMC, o zwiększonym zasięgu. Dobrą informacją jest zapowiedź Forda, że planuje wyposażyć tańsze wersje napędowe w akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, czyli LFP, oraz udoskonalić silniki. Poprawi to zasięg o około 17%, a przyspieszenie od 0 do 100 będzie wynosić 8 sekund. Dla porównania obecnie jest to 8,7 sekundy. Ford deklaruje, że naszą baterię o pojemności netto 79 kWh można ładować prądem o mocy nawet 185 kW. Sprawdzimy, czy w praktyce jest to realne. W związku z tym warto jest optymalizować akumulator. Możemy to na dwa sposoby zrobić, włączając nawigację fabryczną i tam ustawiając ładowarkę jako punkt docelowy, albo możemy to też zrobić w ten sposób, że manualnie klikniemy optymalizuj. No i tutaj jak widać, w tym momencie jakbyśmy się podłączyli do ładowarki, to maksymalna moc szybkiego ładowania może wynieść 87 kW. Natomiast jesteśmy w stanie go zoptymalizować do 161 kW, ale potrzebny czas na to jest 46 minut. To wszystko oczywiście jest też zależne od tego, w jakim procencie jest naładowany akumulator oraz inne, że tak powiem, parametry, temperatura powietrza i tak dalej. W tym momencie mamy 4,5 stopnia i akumulator jest naładowany do 21%. No to w takim razie próbujemy to zrobić. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. Po 23 minutach optymalizacji zdolność szybkiego ładowania poprawiła się do 120 kW. Taką optymalizację można oczywiście też przeprowadzić w czasie jazdy. Dojazd do ładowarki zajmie mi 15 minut i zobaczymy, jaka w praktyce zostanie osiągnięta moc ładowania. W takim razie wyjeżdżam. Samochód podłączyłem do ładowania. Dosłownie chwilę zajęło mi przygotowanie kamery do nagrywania, a w tym czasie doładowałem akumulator już o 5%. W każdym razie na ten moment moc ładowania wynosi 173 kW. Teraz moc ładowania spadła do 167, ale jest to naprawdę dobry wynik. Co ciekawe, wysoka moc ładowania jest utrzymywana bardzo długo. Zrobiłem dla Was screeny z aplikacji. Przy poziomie naładowania akumulatora w 93% moc ładowania wynosiła jeszcze prawie 65 kW. A żeby naładować auto od 20 do 93% wystarczyły mi zaledwie 33 minuty. Przy 98% moc ładowania wynosiła jeszcze prawie 42 kW. W związku z tym myślę, że jest prawdopodobnie możliwe naładowanie wersji AWD od 10 do 80% w 26 minut, tak jak deklaruje Ford. Napiszcie w komentarzu, jak oceniacie szybkość ładowania oraz, jeśli użytkujecie na co dzień elektryka, jak to wygląda u Was. Sprawdźmy, jak wygląda zużycie energii. Na ten moment 19,4 kWh. Także całkiem nieźle. Ups, byłby wypadek.
Pomiar wykonałem podczas jazdy miejskiej przy umiarkowanym ruchu w okolicach godziny 14 w warunkach zimowych. Jeździłem spokojnie w trybie Eco, który w warunkach miejskich w zupełności wystarcza do normalnej jazdy, ale używałem pierwszego stopnia podgrzewania fotela. Na drodze ekspresowej, jadąc spokojnie przy średniej prędkości 101 km na godzinę, zużycie energii było na poziomie 22,5 kWh na 100 km, czyli na bardzo dobrym poziomie. Sprawdziłem jednak, jak zużycie wygląda jadąc z większą prędkością, często w okolicach maksymalnej dopuszczalnej prędkości, czyli 120 km na godzinę, i do tego nie oszczędzając przy wyprzedzaniu. Przy tej wyższej prędkości i trochę bardziej agresywnej jeździe zużycie wzrosło mi do 27 kWh na 100 km. Zerknijmy w takim razie na bagażnik. Zwróćcie uwagę, że mamy roletę, ale podnosi się ona razem z klapą bagażnika. Po prawej stronie bagażnika znajduje się haczyk na zakupy. W naszej wersji jest też przycisk do wypuszczania haka holowniczego oraz oświetlenie LED, a po stronie lewej jest oświetlenie LED, haczyk oraz gniazdo 12V. Po obu stronach bagażnika są wnęki, po stronie lewej jest taka jeszcze dodatkowa gumka, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ podłoga bagażnika jest podwójna, można ją po prostu opuścić niżej. W tej podstawowej konfiguracji bagażnika próg bagażnika jest praktycznie równy z podłogą. Jeśli natomiast tą górną część podzielimy na pół, to jest możliwość przesuwania tej podłogi do przodu i do tyłu. Zwróćcie uwagę, że boki bagażnika są w większości pokryte wykładziną. Jest jeszcze niewielki schowek, który można przeoczyć, ale ja zmieściłem w nim kabel do ładowania i szczotkę. Tą górną podłogę bagażnika możemy też umieścić na niższym poziomie i w takim położeniu Ford podaje, że pojemność bagażnika wynosi 440 litrów. Pozostałe wymiary właśnie się Wam wyświetlają. Katalogowa długość bagażnika według Forda wynosi 82,5 cm. Ja to też sprawdziłem i faktycznie wychodzi to bardzo podobnie. Mamy również możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów, korzystając z takiej opcji. Sprawdźmy jeszcze, jak bagażnik wygląda po rozłożeniu tylnego oparcia. Wygląda na to, że pas bezpieczeństwa się nam raczej nie przytnie, a powierzchnia po rozłożeniu tylnego oparcia jest praktycznie równa. Trudno narzekać na ilość miejsca na tylnej kanapie. Zobaczcie, ilość miejsca na kolana, co najmniej na 4 palce, przy wzroście 1,82 m. Jest też swoboda na stopy. Bez problemu zmieścimy te stopy pod fotel. Podłoga jest praktycznie płaska, więc trzecia osoba na środku też może dość swobodnie siedzieć. Pasażerowie tylnej kanapy mają do dyspozycji nawiewy oraz 2 gniazda USB-C, niestety bez podświetlenia. Za to nikt nie powinien narzekać na ilość przestrzeni nad głową. Przy moim wzroście 1,82 m tyle jeszcze mamy zapasu, więc tutaj też nie powinno być żadnego problemu. W fotelach są gazetowniki. Tapicerka niestety jest twarda, tylko to miejsce jest delikatnie miękkie. Reszta jest twarda. Na skrajnych siedzeniach kanapy mamy też do dyspozycji uchwyty ISOFIX oraz na środku podłokietnik,
gdzie znajdują się 3 otwory na napoje o różnej średnicy. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o udogodnienia na tylnej kanapie. Sprawdźmy teraz, jak wygląda wnętrze z przodu, zaczynając od tapicerki przednich drzwi. Zobaczymy, czy materiały użyte do wykończenia będą różnić się od tych, które są z tyłu. Tu jest miękko. Tu mamy miękko. Miękko. I już dół jest twardy. Kieszeń też jest twarda, nie jest flokowana. Bardzo interesująco wygląda tutaj fotel, bo ma ogromny zakres regulacji i jest autentycznie bardzo wygodny. Poza regulacją długości siedziska, która jest manualna, pozostałe funkcje są obsługiwane elektrycznie. Oparcie fotela możemy regulować elektrycznie. To, co ważne, to również regulacja pochylenia siedziska jest elektryczna. Naturalnie przesuwanie do przodu lub tyłu jest również elektryczne. Fotel jest wyposażony również w dość zaawansowaną regulację lędźwiową. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. W każdym razie dla mnie te fotele to jest bardzo duży atut Forda i na takich fotelach można się wybrać naprawdę w długą podróż. Przy okazji jeszcze zerknijcie, jak tutaj wygląda tunel środkowy, bo też to wygląda dość interesująco, ponieważ mamy tutaj taki element, który jest rzadko dostępny. Ciężko mi tutaj. W innych samochodach jest tutaj młoteczek, który możemy w razie czego stłuc szybę, jeśli jest wypadek i powstanie jakiś problem. Także fajne to jest bardzo rozwiązanie. Oczywiście tu też jest taka półka. Na dole powierzchnia jest gumowana. Guma jest wyciągana. W związku z tym jest to naprawdę fajnie pomyślane. Ciekawy jestem Waszego zdania, ale ja uważam, że wnętrze z przodu bardzo dobrze się prezentuje. Jest dobrze zaprojektowane, włącznie z kolorystyką. Zwróćcie uwagę, że na desce rozdzielczej jest soundbar od opcjonalnego systemu audio Bang & Olufsen za 2400 zł. Gdybym był przed decyzją zakupu, z pewnością dokupiłbym tą opcję. Uważam, że warta jest swojej ceny. Sprawdźmy jeszcze, jakie mamy materiały na desce rozdzielczej. Przednia część deski rozdzielczej jest miękka, ale nie jest to bardzo mocno uginający się materiał, jest to podobnie jak na boku drzwi. Natomiast górna część deski rozdzielczej jest już całkowicie twarda. Są też takie wstawki, które przypominają karbon w tym miejscu, plus tutaj na bokach. No bardzo fajnie to też wygląda. Istotne jest to, ja teraz akurat się odsunąłem, ale zwykle kolano dotyka tego miejsca i tutaj też jest miękko. Także to jest plus. Moim zdaniem na pochwałę zasługuje ekran centralny wraz z jego rozwiązaniami. Ekran jest duży, bo ma prawie 15 cali, ale to, co istotne, jest regulowany. Także możemy mieć go wysoko, ale jeśli nam nie odpowiada, to możemy go praktycznie w dowolnym miejscu w tym zakresie ruchu zablokować. Poza Fordem nie spotkałem jeszcze tak unikatowego i jednocześnie praktycznego rozwiązania. Pod tym ekranem oczywiście jest schowek. Dno jest gumowane, guma jest wyciągana, a na końcu są jeszcze gniazda USB-C. 2 gniazda USB-C. Brakuje mi z przodu tylko gniazda 12V. Sama obsługa tego ekranu jest
naprawdę fajne, bo większość funkcji jest dostępnych intuicyjnie. Kafelki są duże, także też w czasie jazdy jest łatwo w nie trafić. Nie trzeba jakoś się bardzo na tym mocno skupiać. Zobaczcie, jakiej wielkości są te kafelki, więc jest to po prostu dość łatwe. Kafelki od profilów jazdy są duże. Standardowo ustawia nam się zawsze normal, ale w mieście naprawdę się jeździ całkiem przyjemnie w trybie Eco. Możemy też ustawić swój profil z naszymi własnymi preferencjami. Możemy też bardzo szybko wyłączyć niepożądane dźwięki, na przykład o przekroczeniu prędkości. Zobaczcie. Ja lubię też mieć pod ręką przycisk do Auto Hold, no i tutaj taki kafelek właśnie mamy. Na samym dole ekranu mamy na stałe umieszczone ikonki związane z klimatyzacją i wentylacją, a poniżej jest jeszcze taki przycisk haptyczny związany z światłami awaryjnymi, a dodatkowo mamy też taki suwak do regulacji głośności. Ten przycisk troszkę moim zdaniem niefortunnie jest umieszczony, no bo czasami po prostu można go przez przypadek włączyć. Ja miałem taką sytuację, że go właśnie przez przypadek włączyłem, ale jest to oczywiście kwestia przyzwyczajenia i wyczulenia. W tej samej okolicy mamy też do dyspozycji przycisk do wywołania kamery 360. To jest bardzo fajna funkcja. Jakość kamery myślę, że jest przeciętna, ale oczywiście w dużym stopniu pomaga przy parkowaniu. Szkoda jednak, że Ford nie zdecydował się, żeby wykorzystać cały ekran do transmisji obrazu z kamery. Całkiem fajnie prezentuje się podłokietnik, który jest miękki, z przeszyciem, ale najważniejsze jest to, co jest pod nim. Bo mamy tutaj schowek i to wyjątkowy schowek. Na początek u góry mamy taskę gumowaną, którą możemy wyjąć. Po wyjęciu tacki widać bardzo głęboki schowek. Na dole wyścielony miękkim materiałem. Głębokość jest praktycznie po łokieć i jest to schowek z podświetleniem. Dodatkowo, jeśli potrzebujemy, to moduł z miejscami na kubki możemy odłożyć w dedykowane miejsce pod konsolą na tej takiej dolnej półce. Tym sposobem możemy uzyskać miejsce na przykład na butelkę 1,5 litrową. Do omówienia został nam jeszcze przedni schowek przed pasażerem. No tu niestety ten schowek jest nie za duży, nie jest gumowany, jest to twardy plastik i niestety nie ma podświetlenia. Jest to pewnie jakiś mankament, ale myślę, że przy wielu zaletach w tej klasie samochodu można to Fordowi wybaczyć. W osłonie przeciwsłonecznej jest podświetlenie. Po podniesieniu daszku tutaj jest oświetlenie, żarówka tradycyjna. Zanim przejdziemy do aktualnego cennika, chciałbym podziękować osobom, które zdecydowały się na wsparcie kanału. Jest mi bardzo miło, że w ten sposób mnie doceniacie. Aktualna cena Forda Explorer zaczyna się od kwoty w okolicach 166 tysięcy złotych, a cennik kończy się na kwocie 225 750 zł. Dodatkowym bonusem jest teraz pakiet, który przedłuża fabryczną gwarancję do 8 lat na kluczowe podzespoły samochodu. Nie wnikałem, jakie podzespoły są objęte wydłużoną gwarancją, ale z pewnością wygląda to interesująco. Jeśli znacie szczegóły tej oferty, dajcie znać w komentarzu. Dodatkowo promocyjny pakiet obejmuje też bezpłatne przeglądy serwisowe co 2 lata oraz do 8 lat eksploatacji. W mojej ocenie auto wyróżnia się bardzo dobrą precyzją prowadzenia oraz pozycją za kierownicą. Ten samochód może naprawdę dać dużą frajdę z jazdy. Nie wiem, jak Ford to zrobił, ale masa auta jest trudno wyczuwalna. Moim zdaniem komfort resorowania jest umiarkowany, czyli można poczuć przy pewnych nierównościach pewną twardość, ale za to nie słyszałem w zawieszeniu żadnych niepożądanych dźwięków.
Samochód bardzo zaskoczył mnie też poziomem wyciszenia. Zobaczcie pomiary. Przy prędkości 90 km na godzinę na oponach zimowych, które zwykle są głośniejsze od letnich, przyrząd pokazał około 63 dB. Z kolei przy prędkości 120 km na godzinę sonometr pokazał około 66 dB. Z pewnością jest to jeden z najlepiej wyciszonych samochodów, jakie testowałem. Jak do tego dodamy wygodne fotele, świetne prowadzenie i szybkie ładowanie prądem stałym, to brzmi to co najmniej interesująco. W najwyższej wersji wyposażenia premium, którą testujemy, w standardzie są reflektory matrycowe LED. Może to być szczególnie ważne dla osób, które podróżują często poza miastem. A jak te reflektory sprawdzają się w praktyce? Zobaczcie. Ford pozytywnie zaskoczył mnie wieloma rozwiązaniami. Część z nich do tej pory mogła się kojarzyć tylko z samochodami premium. Koniecznie napisz w komentarzu, jaka jest Twoja ocena Forda Explorer. Jeśli jesteś użytkownikiem, daj znać, jaka jest Twoja opinia. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film, nie zapomnij o subskrypcji. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!